Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj gra szalenie innowacyjna, wydana w 1998 roku, pierwsza część Tifa. Jako że niedługo będziemy mieli szansę zapoznać się z czwartą część przygód złodzieja Gareta, no warto sobie przypomnieć poprzednie części. Tak jak wspomniałem, Thief 1 został wydany w 1998 roku i był to rok, kiedy wychodziło sporo, naprawdę sporo gier z gatunku FPS, a Thief odwrócił całą konwencję do góry nogami. W tym samym roku też wychodzi Metal Gear Solid, jednakże nie pamiętam, czy Metal Gear Solid był przed czy po Thiefie, nie jest to istotne. W każdym razie ludzie znużeni już tymi FPS-ami, tym całym strzelaniem dookoła i widokiem z oczu dostali grę, która diametralnie, słuchajcie, zmieniła całą ideę gier FPS-owych. Thief był grą szalenie innowacyjną, wyprzedzał sporo swoje czasy i właśnie ta gra zapoczątkowała następnie takie serie jak Splinter Cell i wiele innych właśnie tego typu skradanek. Myślę, że bez Thiefa nie byłoby na przykład Dishonored, bo Dishonored czerpie całymi garściami właśnie z przygód Gareta. Pierwsza część wydana na jednej płytce opowiada nam początki przygód Gareta. Poznajemy historię, w jaki sposób on stracił swoje oko. To, co grę odróżniało od innych FPS-ów, to nie nastawienie na otwartą walkę, ponieważ większość gier, nawet które działy się w średniowieczu, przypominam, że Thief dzieje się w dosyć takich steampunkowych klimatach. Można powiedzieć, że jest to troszkę takie średniowiecze. W odróżnieniu od innych gier, które działy się w średniowieczu, jak na przykład Heretic, Hexen, czy na przykład Witch Heaven, gdzie stawiały po prostu był to zwykły FPS, gdzie siekaliśmy mieczem bądź używaliśmy czarów do strzelania jakichś fireboli. Thief odchodził od otwartej walki, stawiał na skradanie się po ciemku, unieszkodliwianie nieprzyjaciół, że tak powiem, od tyłu, czyli całkowicie odmieniona konwencja gry FPS. Oczywiście sama gra dodawała nam parę fajnych wynalazków, których w innych tego typu grach nie było. Mieliśmy m.in. strzały wodne, które pozwalały nam gasić, słuchajcie, pobliskie pochodnie i zaciemniać teren i w ten sposób można było schować się w cieniu. Wrogów oczywiście po ogłuszeniu bądź po zabiciu można było przenosić w inne miejsce. Do tego dochodziło oczywiście zbieranie różnych kluczy, wytrychy, różne miny, bomby, takie wszystkie właściwie elementy, które przydałyby się takiemu średniowiecznemu właśnie złodziejowi. Dodatkowo były jeszcze na przykład, przypomniało mi się, strzały z mchem, które strzelało się gdzieś w podłoże i one wtedy rozprowadzały jakby na powierzchni mech i dzięki temu mogliśmy poruszać się bezszelestnie przez jakąś tam odległość. I były jeszcze strzały na przykład z linką, czyli strzelaliśmy w jakieś drewniane, słuchajcie. To jest też istotne, że strzały na przykład z linką można było wbić tylko w drewniane powierzchnie, bo wbicie w kamień strzały wbić się nie dało. Więc wbijało się taką strzałę z linką w drewnianą powierzchnię i następnie po tej lince można było się dostać na jakieś wyższe kondygnacje, które były wcześniej niedostępne. Kot mój przyszedł. Także Thief naprawdę zmienił całą ideę, słuchajcie. Właściwie otwarta walka z jakimkolwiek przeciwnikiem była bardzo trudna. Można było wydobyć miecza i z nim walczyć, ale często kończyło się to tym, że traciło się 3/4 energii i tak trzeba było save'a włączyć, żeby oczywiście włączyć grę od nowa. Ulubioną bronią, kultową bronią Thiefa była taka, nie wiem co to było, taka grucha, którą walił w czachę właśnie od tyłu innych gości i wtedy o nich oczywiście ogłuszał. Oprócz tego zbierało się oczywiście złoto, pieniądze, różne takie precjoza, które potem można było przeznaczyć na zakup kolejnych gadżetów do kolejnej misji. Ciekawostką jest też to, że wszystkie misje były ze sobą powiązane fabularnie. Nie było to tak, że każda misja była o czym innym. Były one ze sobą jakoś się tam oczywiście łączyły. Misji było 12 i powiem Wam, że dzisiaj grając w tą grę stwierdziłem, że poziomy są niesamowicie rozległe. Nie wiem jak ja to skończyłem, słuchajcie, w 1998 roku, bo grałem w tą grę
po premierze jakoś krótko. Naprawdę poziomy są tak rozległe, że wiele nowych gier, które aktualnie wychodzą, mogą pozazdrościć tak gigantycznie rozbudowanych map jak w Thiefie. No niestety dla mniej cierpliwych graczy jest to wada, ponieważ w jednej planszy można i spędzić nawet 2 godziny cały czas, odkrywając nowe miejsca, w których wcześniej nie miało się dostępu. Poziomy były oczywiście niesamowicie też zakręcone. Szczególnie poziomy dziejące się już pod koniec gry, gdy już schodziliśmy z terenów miejskich do jakiegoś takiego lasu, no to tam już faktycznie te poziomy były niesamowicie zakręcone. Można było i do góry, i do dołu, i na boki, wszędzie można było iść. Dużo było takiego zakręcenia właściwie podczas, że już nie wiadomo gdzie iść, że gdzie żeśmy byli, gdzie żeśmy jeszcze nie byli. Dodatkowo sprawy nie ułatwiała nam dosyć dziwna mapa, na której pokazywane było tylko miejsce, w którym aktualnie jesteśmy, ale nie pokazywało konkretnie naszej pozycji, tylko z grubsza mniej więcej obszar mapy, na którym się znajdujemy. Także dosyć to było, powiem Wam, takie mylące. Za engine w grze odpowiadał Dark Engine, to się nazywało, który nie wyróżniał się jakoś niczym specjalnym. Nie mogę powiedzieć, że jakoś odstawał od innych tego typu silników, aczkolwiek stanowił jakiś krok w przód właśnie w związku z tym, że można było gasić światła, że zaciemniać pewne miejsca lokacji, można było poruszać się w mroku. Na pewno to było czymś nowym i Engine oczywiście, Dark Engine za to odpowiadał. To, co powiem szczerze, mi się nie podobało. Nie pamiętam, czy nie podobało mi się w 1998 roku, gdy grałem pierwszy raz Thiefa, ale dzisiaj, gdy grałem w Thiefa, to, co mi się nie podobało, to nadmierne epatowanie różnymi zjawiskami paranormalnymi. Pierwsza misja jest jeszcze w porządku, natomiast w drugiej misji już spotykamy zombiaki, jakieś duchy, potem pojawiają się jakieś takie modliszki, jakieś takie szczuroludzie, dużo tych elementów takich fantastycznych. Nie podobało mi się to. Wolałbym oczywiście misję, na przykład jakieś tam, nie wiem, kradzież jakiegoś elementu z jakiegoś domu bogacza. Bardziej takie lubię, jeżeli przed naszymi przeciwnikami są ludzie, a nie jakieś tam mutanty, stwory z piekła rodem, i to, powiem szczerze, mi się nie podobało, aczkolwiek zostało to, słuchajcie, poprawione w Thiefie 2, więc sądzę, że nie tylko mi się to nie podobało. No i oczywiście te gigantyczne poziomy, na które trzeba było spędzić naprawdę masę czasu. Oczywiście naszymi najlepszymi przyjacielami są klawisze Quick Save and Quick Load, z których korzystamy bardzo często, ponieważ gra nie wybacza błędów. Jeżeli już nas zobaczy jakiś powiedzmy wróg, no to w otwartej walce raczej marne szanse, słuchajcie, że uda nam się wyjść z tego cała. Nawet jeśli uda nam się wyjść, no to tracimy bardzo dużo energii. Tak jak mówiłem, gra opowiada o Garecie. Jest to jeden z najlepszych złodziei w mieście. Miasto nie ma nazwy, po prostu nazywa się miasto. Jest to taka steampunkowa metropolia, gdzie obok jakichś takich wiktoriańskich budynków mamy też na przykład systemy świateł włączanych właśnie na parę, czyli taki typowo steampunkowy klimat, aczkolwiek tego steampunku nie jest aż tyle. Nie ma pistoletów, nie ma strzelb, oczywiście jest tylko broń biała i ewentualnie łuk i chyba nawet, kusza się chyba nie pojawia. No więc nasz Gareth przechodzi przez ten szereg misji. Pomiędzy misjami są wstawki filmowe i powiem Wam, że wstawki filmowe, nie te pomiędzy misjami, co każdą misję, tylko co 5. czy co 6. misję są takie super wstawki, że tak powiem, w lepszej jakości. I te wstawki uważam za jedne z lepszych, słuchajcie, scenek przerywnikowych, jakie kiedykolwiek powstały. Z tego powodu, że one się w ogóle, słuchajcie, nie zestarzały, ponieważ nie były one wyrenderowane na 3D, a wykonane w jakiejś takiej dziwnej technice ruchomych obrazów, coś takiego. Aczkolwiek nie jak na przykład w Infamous, gdzie były kadry komiksu ruchome. Tutaj na filmach oczywiście teraz aktualnie widzicie, jak to wyglądało. Świetne scenki przerywnikowe, świetny klimat, które wprowadzały w grę. I powiem Wam, że te filmy dzisiaj, po latach, oglądając je ponownie, stwierdzam nadal, że są to jeden z moich ulubionych scenek przerywnikowych w tego typu grach, bo naprawdę mają niesamowity klimat i są świetnie wykonane. I powiem Wam, że sama ta technika
Potem już nikt nie użył, słuchajcie, chyba w żadnej grze tej techniki właśnie, którą zastosowano w TIFie, a szkoda, ponieważ wydaje mi się, że tam też zostały wykorzystane zdjęcia prawdziwych ludzi, aczkolwiek one są jakby tylko cieniami, że nie są one wyrenderowane na 3D, ale na przykład jak postać idzie, to widzimy tylko cień, czyli obrys postaci i to chyba było normalnie robione na żywych aktorach. Aczkolwiek nie jestem pewien, to tutaj troszkę mi zabiła ćwieka ta technika, ale wygląda to naprawdę zacnie. Pudełko, które aktualnie trzymam w ręku, jest wersją premierową. Oprócz tego wyszła jeszcze gra, ciężko powiedzieć, że to edycja specjalna bądź kolekcjonerska, ale Eidos miał tendencję do wypuszczania takich, no nie wiem, nie powiem Wam, czy to są edycje kolekcjonerskie, czy limitowane. No może to są limitowane edycje, aczkolwiek one tam nie za wiele się te edycje różniły. I różniły się one, słuchajcie, pudełkami. Otóż standardowo pudełko jest oczywiście prostokątne. Edycje te limitowane Eidos były w kształcie trapezu. Zwężały się u góry i tutaj było coś takiego. I wszystkie gry Eidosu, nie wiem czy wszystkie, większość gier właśnie wychodziło w tych pudełkach wyglądających jak trapez, między innymi Thief, większa część Tomb Raiderów. Są to dosyć drogie rzeczy, bo Thief w tej wersji chyba w ogóle jeszcze nie odpakowanej w takim pudełku kosztuje około chyba $200 na eBayu, także no spory pieniądz. No dobrze, zobaczmy co jest w pudełku. Niestety w pudełku Thiefa jest bardzo, słuchajcie, skromniutko, ponieważ mamy tylko płytkę. Niestety nie ma nic poza tym. Oczywiście sama instrukcja, a nie, mamy jeszcze jakiś katalog. Widzicie, oszukałem Was. Katalog gier Eidosu. Oczywiście karta rejestracyjna. Płytka z grą. Pokazuję, że mam. O, rozwaliło mi się to pudełko. Musicie chwilę poczekać, mam tu małą awarię. Płytka z grą, no i oczywiście manual w formie książeczki takiej dodawanej oczywiście do płyty. Kochani, dzisiaj Thief, jak dzisiaj się prezentuje Thief? Powiem Wam, że grając w niego naprawdę sprawił mi sporą frajdę i nie odczuwam tak bardzo takiej starości tej gry. Nie? Ona się tak naprawdę za bardzo nie zestarzała, słuchajcie, nadal jest bardzo dobra. Jasne, graficznie ona odstaje niesamowicie od najnowszych tytułów, tutaj nie ma o czym mówić, ale posiada taki klimat trudny do wychwycenia. W wielu grach tego klimatu mi brakuje. Klimat jakiejś tajemnicy, która gdzieś tam jest z boku i którą staramy się odkryć. Podobne odczucia miałem chyba podczas grania w Morrowinda, gdzie też zwiedzając te jaskinie, czy tam włamując się komuś do domu, też wyczuwałem jakaś tu tajemnica jest ukryta i właśnie w Thiefie bardzo jest to namacalne i bardzo jest to odczuwalne w wielu misjach. Tak jak mówię, nie wszystkie misje mi się podobały, szczególnie właśnie te, gdzie występują te różne stwory. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że te misje z różnymi stworami zaczynają się już od drugiej, wspomniałem, że od drugiej misji. No i właśnie powiem Wam szczerze, że to mi się do końca nie podobało. Właśnie te elementy fantastyczne, za dużo ich, za często występują. Gdyby występowały raz na całą grę, ok, ale one pojawiają się bardzo często. No ale odbiegłem od tematu. Czy grać w Thiefa? Kochani, jeżeli macie szansę zagrać w Thiefa, spróbujcie zagrać. Wszystkie gameplaye, które widzicie, są po zaaplikowaniu patcha, ponieważ nie mogłem odpalić go pod Windows 7. Gra korzysta z... Zaraz Wam pokażę, czy korzysta, czy nie korzysta. Gra korzysta ze sterowników 3DFX, czyli popularnego w tamtych czasach Voodoo. I dzisiaj odpalenie tej gry na Windows 7 jest bardzo trudne. Aczkolwiek są patche, które umożliwiają odpalenie tego Thiefa na dzisiejszych komputerach. Patch do Thiefa 1 nie zmienia wiele, słuchajcie. Poprawia teksturę wody. Zmniejsza szybkość gry, ponieważ jeżeli uda Wam się odpalić na jakimś nowszym komputerze, gra będzie chodziła bardzo szybko i dodaje rozdzielczość Full HD. No to jest, powiem Wam, niesamowite, bo odpalenie Thiefa w Full HD wygląda jakby była właśnie to gra z tych klasyków HD na PlayStation albo na Xboxa i wygląda to bardzo dobrze. Jeżeli macie chwilę, dajcie Thiefowi szansę, spróbujcie w niego zagrać. Gra jest
trudna. Gra jest bardzo, bardzo trudna, szczególnie dla graczy, którzy są młodsi, którzy są wychowani na tak zwanych samograjach, które aktualnie zalewają nasz rynek. A Thief jest właśnie z tamtych czasów, gdy gra była wymagająca, wymagała zaangażowania, uwagi, no i oczywiście cierpliwości. Ciekawostką jest to, że w Thiefie nie ma poziomu easy. Jest normal, hard i expert. Czyli nawet jeżeli chcecie grać na najłatwiejszym, to najłatwiejszy poziom jest oczywiście normal. No tak czy tak, Thiefa Wam z całego serca, słuchajcie, polecam, bo jest to gra według mnie ponadczasowa. Z drugiej strony niedługo pojawi się 4. Zobaczymy, czy sprosta wymaganiom graczy, którzy grali w pierwsze 3 części. Tak czy tak, polecam Wam zagrać sobie w Thiefa. Naprawdę świetny tytuł. Nie wiem, czy na Gogu jest. Jeżeli jest, no to warto zainwestować te parę groszy i spróbować zagrać w coś nowego. Gra, która sprawia masę satysfakcji. Może graficznie nie jest to jakaś rewelacja, ale po zaimplementowaniu tego patcha myślę, że gra będzie się całkiem nieźle prezentowała. No może tak po prostu jak klasyk HD na PlayStation. Także polecam Wam Thiefa, jak najbardziej klasyk, niesamowity klasyk, który w dzisiejszych czasach takie gry niestety już się nie spotyka. Wielu porównywało Dishonored do Thiefa. Ja uważam, że Dishonored był tylko mierną kalką Thiefa. Thief jest tylko jeden. No i oczywiście czekamy na 4. część. Zobaczymy, co oni tam nowego wymyślą. To tyle. Czyli gramy w Thief Dark Project. Polecam Wam jak najbardziej. Pozdrawiam Was, Cedric Geek. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.